Czy znasz to uczucie, kiedy odpalasz grę i myślisz, o, coś lekkiego, na chill, kolorki, spokojny klimat i zero stresu. I nagle zaczyna się robić dziwnie, potem ciężko, a na końcu zastanawiasz się, co tu się w ogóle wydarzyło. I właśnie o takich grach dzisiaj. Takich, które na początku wydają się niewinne, a później wjeżdżają dużo mocniej niż powinny. Doki Doki Literature Club. Gra, która wygląda jak słodki visual novel i zamienia się w coś bardzo niepokojącego. Bo ta gra wygląda jak typowa niewinna gierka, anime styl, szkolny klimat i romantyczna historia. Nic, co mogłoby cię przygotować na to, co ta gra naprawdę robi. Pierwsze wrażenie, na początku to zwykły visual novel, rozmawiasz z postaciami, budujesz relacje i piszesz wiersze. Wszystko jest spokojne, wręcz aż za bardzo. I coś zaczyna nie pasować. Z czasem zaczynasz zauważać, że coś jest już nie tak. Dialogi robią się dziwne, postacie zachowują się inaczej, a klimat się zmienia i nie wiesz dlaczego. Zmiana tonu i nagle gra skręca w zupełnie inną stronę. Z lekkiej historii robi się coś ciężkiego, niepokojącego, momentami wręcz chorego. To nie jest już miła gierka. Łamanie schematów. Największy mindfuck. Gra zaczyna bawić się formą. Łamanie czwartej ściany, manipuluje plikami, zaskakuje w sposób, którego się nie spodziewasz i nagle czujesz, że to nie ty kontrolujesz grę. Emocje zamiast trudności. To nie jest trudność mechaniczna, to trudność psychiczna. Gra uderza w emocje i zostawia cię z poczuciem, że coś tu było bardzo nie tak. A po latach, ta gra to jedna z najbardziej oszukujących gier, bo wygląda niewinnie, a potem zostawia cię z ciężkim klimatem i długo nie wychodzi z głowy. Plusy, genialny twist, mocny klimat, oryginalność. Minusy, nie dla każdego, wolny początek i może być zbyt ciężkie. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią gry z twistem, bo to nie jest gra o randkowaniu, to gra, która udaje coś prostego, żeby uderzyć dużo mocniej. Skoro mieliśmy już grę, która wygląda niewinnie, ale zmienia się psychicznie, to teraz coś innego. Gra, która wygląda jak spokojna eksploracja oceanu, a potem zamienia się w walkę o przetrwanie. Subnautica. Launch in 3, 2, 1. Gra, która wygląda jak spokojna eksploracja, a kończy się walką o życie w oceanie. Subnautica na pierwszy rzut oka wygląda jak coś totalnie chillowego, kolorowy ocean, piękne widoki i spokojna muzyka. Taka gra, w której sobie pływasz i odkrywasz świat, tylko że to bardzo szybko przestaje być relaksem. Początek, ale fajnie. Na początku wszystko jest przyjemne. Zbierasz surowce, budujesz pierwsze rzeczy, pływasz blisko powierzchni, zero stresu, wręcz idealna gra na luz. Gdy nie nadejdziesz na moment, w którym coś się zmienia i nagle schodzisz trochę głębiej, woda robi się ciemniejsza, muzyka się zmienia i zaczynasz czuć, że coś tu jest nie tak. Strach przed głębią. Subnautica bardzo szybko zamienia się w grę o strachu. Nie horror z jumpscarami, tylko taki cichy, ciągły, siedzący z tyłu głowy, bo nie widzisz co jest pod tobą, ale wiesz, że coś tam jest. Walka o przetrwanie. Z czasem dochodzi do braku tlenu, zarządzanie zasobami, zagrożenie z każdej strony i nagle to już nie jest eksploracja, tylko survival. Momenty nie chcę tam iść. Są takie momenty w tej grze, gdzie wiesz, że musisz zejść głębiej, ale totalnie nie chcesz i właśnie wtedy Subnautica pokazuje ten pazur. A po latach to mistrz budowania napięcia, bo nie straszy od razu, najpierw cię uspokaja, a potem powoli robi się coraz gorzej. Plusy, świetny klimat, genialne budowanie napięcia i satysfakcjonująca eksploracja. Minusy, może zestresować, wolne tempo na początku i strach przed głębią. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią eksplorację, ale nie boją się, że zmieni się ona w walkę o życie, bo Subnautica to nie jest tylko ładna gierka o pływaniu, to gra, która sprawia, że boisz się zejść niżej. Mieliśmy grę, która wygląda spokojnie, a potem zaczyna straszyć i cisnąć psychicznie, to teraz coś innego. Gra, która wygląda jak prosta, pikselowa zabawa, a z czasem robi się z nich hardkorowy grind i walka o przetrwanie. Terraria.
Gra, która wygląda jak prosta, pikselowa zabawa, a kończy się hardcorem. Bo Terraria na pierwszy rzut oka wygląda jak coś totalnie niewinnego. Pikselowa grafika, proste sterowanie, kopanie, budowanie i trochę walki. Taka gierka na chwilę, ale tylko na początku. Bo początek to totalny luz. Startujesz i myślisz, no okej, coś jak 2D Minecraft. Ścinasz drzewka, kopisz surowce, budujesz domek. Zero stresu. Moment przejścia i nagle gra zaczyna się rozkręcać, pojawiają się bossowie, lepsze bronie, nowe mechaniki i zaczynasz ogarniać, że to nie jest taka prosta gra. Hard mode w nowej grze. Największy moment, wejście w hard mode. Nagle wrogowie są dużo silniejsi, świat się zmienia i pojawiają się nowe zagrożenia i wszystko co znałeś przestaje działać. Ogrom zawartości. Terraria nie tłumaczy ci wszystkiego, masz setki przedmiotów, różne buildy, ukryte mechaniki i bardzo dużo rzeczy musisz odkryć sam albo wygooglować. Z chillu do grindu. Gra powoli zmienia się w farmienie, przygotowania, walki z bossami i robi się z tego naprawdę wymagający grind. A po latach Terraria to klasyk, bo zaczyna się jako prosta zabawa, a kończy jako jedna z najbardziej rozbudowanych gier 2D ever i wielu graczy się na tym łapie. Plusy: ogromna zawartość, satysfakcjonujący progres i świetne bossy. Minusy: może przytłoczyć, brak wyjaśnień i dużo grindu. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią rozwój i eksplorację, bo Terraria to nie jest tylko taka gra o kopaniu i budowaniu, to gra, która z czasem robi się naprawdę wymagająca. No a skoro mieliśmy już grę, która wygląda niepozornie, a potem pokazuje ogrom mechanik, to teraz coś jeszcze cięższego, gra, która wygląda jak budowanie kolonii, a kończy się dramatem, chaosem i tragediami. RimWorld. Gra, która wygląda jak spokojne budowanie bazy, a kończy się totalnym dramatem. Bo ta gra wygląda jak taka spokojna strategia. Budujesz bazę, zbierasz surowce i zarządzasz ludźmi. Taka kolonia na luzie, tylko że to jest pułapka. Początek ogarnięte. Na starcie wszystko idzie dobrze. Masz kilku kolonistów, budujesz schronienie, organizujesz jedzenie i myślisz, mam wszystko pod kontrolą. Pierwsze problemy. Nagle zaczynają się rzeczy, których się nie spodziewasz. Ktoś wpada w depresję, ktoś się kłóci, ktoś odmawia pracy i zaczyna się wszystko sypać. Systemy, które cię rozbijają, bo w tej grze nie jest trudno dlatego, że masz trudnych przeciwników. Jest trudno, bo wszystko się ze sobą łączy. Głód, stres i załamanie. Brak snu, błędy i problemy. Nagle jedna mała rzecz niszczy całą kolonię. Losowe dramaty. Najlepsze albo najgorsze są wydarzenia typu pożar, atak, choroba albo coś totalnie absurdalnego i każda sytuacja może zakończyć twoją grę. Historia zamiast wygranej. To nie jest gra, w której wygrywasz. To gra, w której tworzysz historię, często tragiczną, czasem śmieszną albo bardzo często totalnie brutalną. A po latach to symulator katastrofy, bo zaczyna się spokojnie, a kończy historią, której nie zapomnisz i nigdy nie wiesz, kiedy wszystko się posypie. Plusy: niesamowita głębia, dynamiczne wydarzenia i unikalne historie. Minusy: wysoki próg wejścia, dużo chaosu i może frustrować. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią nieprzewidywalność, bo RimWorld nie daje ci kontroli, on daje ci iluzję kontroli, a potem patrzy, jak wszystko się wali. Mieliśmy grę, gdzie wszystko się sypie przez systemy i losowe wydarzenia, to teraz coś bardziej bezpośredniego. Gra, która wygląda jak prosta, survivalowa zabawa, a kończy się ciągłą walką o każdy dzień. Don't Starve. Gra, która wygląda jak kreskówka, a zamienia się w brutalny survival. Bo na pierwszy rzut oka wygląda wręcz uroczo, styl jak z bajki, dziwne, ale fajne postacie, lekko mroczny, ale nadal przyjemny klimat i myślisz sobie coś spoko, coś lekkiego, no nie bardzo. Początek ogarnę to. Startujesz i gra wrzuca cię w świat bez tutoriala i bez większych wskazówek. Masz przetrwać, więc zbierasz patyki, jedzenie, robisz pierwsze rzeczy i wydaje się okej. Pierwszy zgon, no i nagle umierasz, bo nie miałeś jedzenia, złapała cię noc, zaatakowało cię coś, czego nie znałeś i zaczynasz od nowa.
Systemy, które cię gnębią. Głód, zdrowie, poczytalność. Wszystko spada cały czas i nie masz chwili spokoju. Gra nic nie tłumaczy. Największy problem, gra praktycznie nic ci nie mówi. Co jeść, czego unikać i jak przetrwać zimę. Uczysz się ginąc. Jeszcze jeden run i mimo frustracji odpalasz kolejny raz, bo już wiesz trochę więcej i myślisz, tym razem pójdzie lepiej. Spoiler, nie zawsze. A po latach Don't Starve to klasyk survivalu, bo wygląda niewinnie, a jest jedną z bardziej bezlitosnych gier na start i wielu graczy odbija się bardzo szybko. Plusy: unikalny styl, wysoka grywalność i satysfakcja z nauki. Minusy: brak tutoriala, wysoki poziom trudności i frustrujące początki. A dla kogo? Na pewno dla cierpliwych, bo to gra, która nie chce ci pomóc, ona chce zobaczyć, ile razy spróbujesz jeszcze raz. Survival, który powoli cię wykańcza był, to teraz coś cięższego, gra, która wygląda jak zarządzanie miastem, a kończy się moralnymi decyzjami i presją, która cię dobija. Frostpunk. We've lost our world to snow, and with it, our last traces, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Gra, która wygląda jak budowanie miasta, a zmusza cię do podejmowania ciężkich decyzji. Bo od samego początku wygląda jak zwykły city builder. Budujesz miasto, zarządzasz zasobami, rozwijasz technologię, czyli klasyka, ale bardzo szybko okazuje się, że to coś zupełnie innego. Początek: damy radę. Na starcie masz nadzieję. Ludzie do uratowania, generator ciepła, szansę na przetrwanie. I myślisz sobie, no ogarnę to miasto. Zaczyna się presja. Temperatura spada, zasoby się kończą i ludzie zaczynają chorować. Nagle wszystko robi się napięte. Decyzje, które bolą. I tu Frostpunk uderza najmocniej. Musisz podejmować decyzje typu dzieci do pracy czy nie, więcej jedzenia czy więcej ciepła, prawo czy porządek. I nie ma dobrych wyborów, są tylko mniej złe, gdzie Geralt wolałby nie wybierać wcale. System, który nie wybacza. Jedna zła decyzja i zaczyna się efekt domina. Masz braki, niezadowoleni ludzie, no i powstaje bunt. I nagle tracisz tą kontrolę. Presja psychiczna to nie trudność mechaniczna, to jest presja. Czujesz odpowiedzialność za ludzi i wiesz, że każdy błąd popełniony, no ktoś musi za niego zapłacić. A po latach Frostpunk to jedna z tych gier, które zostają w głowie, bo zaczyna się jak strategia, a kończy jak ciężkie doświadczenie i nie każdy chce przez to przechodzić drugi raz. Plusy: mocny klimat, trudne decyzje i świetna oprawa. Minusy: duża presja może przytłoczyć i mało lekkiej zabawy. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią gry z ciężarem decyzji, bo ta gra nie pyta, czy chcesz być dobrym liderem. Ona sprawdza, jak daleko jesteś w stanie się posunąć. Mieliśmy strategię, która niszczy psychicznie przez decyzję, to teraz gra, która wygląda jak zwykły survival w lesie, a potem pokazuje, że nie jesteś tam sam. The Forest. Gra, która wygląda jak zwykły survival, a zamienia się w coś dużo bardziej niepokojącego. Bo The Forest na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny survival. Rozbijasz się samolotem, zbierasz surowce, budujesz schronienie, czyli taki standard, ale bardzo szybko czujesz, że coś tu jest nie tak. Początek to cisza, na starcie masz spokój, las, dźwięki natury, brak zagrożeń, możesz sobie na luzie budować i ogarniać. Pierwszy kontakt, no i nagle widzisz kogoś między drzewami, nie atakuje, patrzy i znika. Bo nie jesteś sam. Z czasem robi się coraz gorzej, pojawiają się kanibale, dziwne zachowania i ataki w nocy i zaczynasz rozumieć, że jesteś obserwowany.
Napięcie zamiast akcji. Najgorsze w tej grze to, że ona nie straszy cały czas. Ona buduje napięcie, cisza, a potem nagle coś się dzieje i jesteś w ciągłym stresie. Eskalacja. Im dalej jesteś, tym gorzej. Wrogowie są bardziej agresywni, ataki częstsze i sytuacje bardziej chore i robi się z tego naprawdę prawdziwy horror survival. A po latach The Forest to gra, która oszukuje klimatem, bo zaczyna się spokojnie, a kończy jako coś dużo cięższego i wielu graczy nie było na to gotowych. Plusy: świetny klimat, budowanie napięcia i swoboda gry. Minusy: może być stresujące, momentami chaotyczne i nie dla każdego. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią survival, ale z nutą niepokoju, bo to nie jest tylko gra o przetrwaniu, to gra o tym, że coś patrzy na ciebie z lasu. No a skoro mieliśmy grę, która zaczyna się realistycznie, a potem robi się creepy, to teraz coś kompletnie innego. Gra, która wygląda jak totalna zabawa i ewolucja życia, a potrafi zaskoczyć swoją skalą i zmianą klimatu. Spawn. Gra, która wygląda jak zabawa w tworzenie stworka, a kończy się kosmiczną skalą. Bo Spore na pierwszy rzut oka wygląda jak totalnie lekka gierka. Tworzysz stworka, pływasz sobie w wodzie, ewolucja, kolorki, zero stresu. Taki sandbox dla każdego, no i właśnie tu jest haczyk. Początek to zabawa. Startujesz jako mała komórka, jesz inne organizmy, unikasz większych, powoli się rozwijasz i to jest czysta zabawa. Każdy etap to inna gra. Na premierę dla mnie to było ogromne wrażenie, bo to jest boskie. Gra zaczyna się zmieniać, wychodzisz na ląd, tworzysz plemię i budujesz cywilizację. I każda z tych faz to zupełnie inny gameplay. Skala, która rośnie, z małej gierki robi się coś ogromnego i zaczynasz zarządzać jednostkami, prowadzić wojny i rozwijać technologię. No i już nie jest tak prosto. Niespodziewane zmiany. Największe zaskoczenie to jak bardzo gra zmienia zasady. To co działało wcześniej przestaje mieć znaczenie i musisz się uczyć od nowa. Od chillu do strategii, na końcu jesteś w kosmosie, eksplorujesz planety, budujesz imperium i ogarniasz dyplomację albo wojnę i to już nie jest lekka gierka. A po latach Spore to jedna z najbardziej zmyłkowych gier, bo zaczyna się jak zabawa, a kończy jak coś dużo większego i nie każdy był na to gotowy. Plusy: unikalny koncept, różnorodność gameplayu i kreatywność. Minusy: zmienia zasady w trakcie, nierówny poziom trudności i może zaskoczyć negatywnie. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią eksperymenty, bo Spore to gra, która cały czas się zmienia i nigdy nie zostaje tym, czym była na początku. Mieliśmy gierkę, która rośnie razem z tobą, to teraz coś bardziej subtelnego. Gra, która wygląda spokojnie i wręcz relaksująco, a potrafi rozwalić ci głowę nie trudnością, tylko tym, co odkrywasz. Outer Wilds. Gra, która wygląda jak spokojna eksploracja kosmosu, a rozwala ci głowę. Bo ta gra na pierwszy rzut oka wygląda bardzo niewinnie. Małe planety, lekki klimat i trochę humoru. Taka przygodówka o odkrywaniu kosmosu, bez stresu i bez presji, przynajmniej tak się wydaje. Początek: ciekawość. Startujesz i masz pełną swobodę. Lecisz gdzie chcesz, odkrywasz planety, czytasz notatki i zero prowadzenia, tylko czysta ciekawość. Coś zaczyna się łączyć. Z czasem zaczynasz rozumieć, że wszystko ma znaczenie. Każda planeta, wskazówka oraz szczegół i zaczyna się układać większa całość. Moment. Tak, przychodzi ten moment, kiedy nagle rozumiesz, co się dzieje, dlaczego to się dzieje i co to oznacza dla ciebie. I to jest ten moment, który rozwala ci głowę. Brak prowadzenia. Gra niczego nie tłumaczy wprost. Nie masz questów, ani znaczników, ani nawet idź tam. Masz tylko wiedzę i to ona jest progresją. Presja czasu, do tego dochodzi czas i nagle eksploracja przestaje być tylko chillowa, bo wiesz, że masz ograniczone okno. A po latach to jedna z najbardziej unikalnych gier, bo nie jest trudna mechanicznie, jest trudna, bo wymaga myślenia i łączenia faktów i zostaje w głowie na długo. Plusy: genialny koncept, niesamowite odkrywanie i emocjonalny impact. Minusy: brak prowadzenia, może zniechęcić na start i wymaga cierpliwości. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią odkrywać, bo to gra, która niczego nie daje na tacy i największą nagrodą jest zrozumienie.
Mieliśmy grę, która rozwala głowę przez odkrywanie, to teraz coś jeszcze bardziej pokręconego. Gra, która wygląda jak zwykła karcianka, a potem zaczyna robić rzeczy, których się nie spodziewasz. Inscription. Gra, która wygląda jak prosta karcianka, a zamienia się w coś totalnie pokręconego. Bo Inscription na początku wygląda bardzo konkretnie. Siedzisz przy stole, masz karty, grasz przeciwko przeciwnikowi, taka mroczna, klimatyczna karcianka i myślisz, okej, znam zasady, no właśnie, tylko myślisz. Początek, proste zasady, na starcie wszystko wydaje się jasne. Zagrywasz karty, poświęcasz jednostki, walczysz o przewagę i uczysz się szybko, no zaczynasz ogarniać. Tylko coś się tu nie zgadza, bo po czasie zaczynasz czuć, że coś tu nie gra. Zasady się zmieniają, pojawiają się dziwne mechaniki i gra zaczyna robić rzeczy, których nie tłumaczy i znowu jesteś trochę zagubiony. Gra zmienia się pod tobą i nagle to już nie jest ta sama gra, zmienia się forma, styl, wszystko, a ty musisz się dostosować. Łamanie oczekiwań, największa siła Inscription, ona cały czas łamie schematy, myślisz, że już rozumiesz i gra mówi, no nie do końca. Klimat i niepokój, do tego dochodzi klimat, ciemny, dziwny, niepokojący i masz wrażenie, że coś więcej się tu dzieje. No a po latach Inscription to jedna z tych gier, o których nie chcesz za dużo mówić, bo im mniej wiesz, tym lepsze doświadczenie, ale jedno jest pewne, to nie jest zwykła karcianka. Plusy, genialne pomysły, ciągłe zaskoczenia i mocny klimat. Minusy, nie dla każdego, dziwna struktura i może dezorientować. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią eksperymenty, bo ta gra to gra, która bawi się graczem i robi to naprawdę dobrze. I to jest chyba najgorszy albo najlepszy typ gier, bo one cię nie straszą na starcie, one cię najpierw uspokajają, dają ci poczucie, że wszystko jest pod kontrolą, a potem powoli dokręcają śrubę. I zanim się zorientujesz, siedzisz w czymś dużo cięższym niż planowałeś. Napisz w komentarzu, czy miałeś taką grę, która totalnie cię zmyliła na początku, bo mam wrażenie, że każdy ma taką jedną, która zaczęła się niewinnie, a zakończyła zupełnie inaczej. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.